Łap nadal nie ma. No z tym to jest lekki dramat. Nie jest łatwo czasami. Chciałoby się coś przyspieszyć, chciałoby się coś pogonić. Różowo nie może być. Zakupione zaciski po tak zwanej regeneracji są tak wspaniałe, że tu nie działa ręczny w ogóle. Każdy dzień, każde godziny spędzone przy tych samochodach, jakby zbliżają nas do finału. Ale najważniejsza rzecz się wydarzyła tutaj. I co wy na to? Zawieszenie już też jest nowe. I przód i tył. Komora wymyta, trawers domyty. To jeszcze postanowiłem sobie wyczyścić i zakonserwować zwrotnicę, żeby to wszystko wyglądało jak nowe. Będą nowe amortyzatory, nowe zaciski tarczy, no to zwrotnice też były takie pordzewiałe, niech to wygląda wszystko jak trzeba. No i koniec tygodnia, w sumie jeszcze nie koniec, bo jutro sobota. Jutro też będzie sobota dość intensywna. Zawiozłem dzisiaj też do ocynku łapę tylną i podporę półosi. Jutro rano mam odebrać. Chciałbym też jutro odkręcić skrzynię biegów, żeby poskręcać zamach i wszystko już na klej, tak jak powinno być, bo wcześniej tylko skręciłem tak do przymiarek w zasadzie. Jeżeli to wszystko porobię, to będę mógł w przyszłym tygodniu wjeżdżać w komorę i zacząć już składanie na gotowo, tak jak powinno być. Ja sobie tutaj ogarnąłem temat, czyli rozkręciłem sobie skrzynię z silnikiem, skręciłem zamach już na gotowo na klej, tak jak być powinno, żeby te śrubki się nie zluzowały. Odebrałem sobie też z ocynku rzeczy, czyli łapę i podporę. To jeszcze pojedzie w lakier, bo jeszcze chciałbym, żeby to było czarne, matowe, ale to w przyszłym tygodniu. Muszę podłączyć tą chłodniczkę oleju skrzyni biegów w układ chłodzenia. Układ chłodzenia ma osobny termostat, więc muszę tutaj się jakoś pomieścić, to połączyć z tym przewodem w jakiś sposób, a to z tamtym. Coś tu dopasuje. To mi to nie za bardzo tu leży, bo dotykają się te wszystkie węże, krzyżują. Muszę coś może po prostu zamienię miejscami, to pójdzie tu, ten pójdzie tu. No zobaczę, co mi lepiej tutaj siądzie. Takie coś tu skonstruowałem jako zamknięcie podłużnicy. Teraz to tylko wyciąć z jednego kawałka blachy. Podłużnica już wyschła, to teraz jeszcze wpuszczę do podłużnic środek konserwujący, niech mają. Ta była otwierana. Dodaję tą blachę. Ja ten element, który tam spawałem, pomalowałem sobie od wewnątrz jakby, ale wiadomo, że przy spawaniu się tam ten lakier trochę i ta konserwacja wypaliła, więc po prostu psiknę i będzie zakonserwowany i z jednej i z drugiej strony. Tu w tym tygodniu też się trochę podziało, schnie podkład akurat, więc zamknąłem sobie podłużnicę, oczyściłem całą komorę. Jest olej spuszczony z silnika, więc wymieniłem też filtr, od razu będzie nowy. Ten dekiel muszę jeszcze zdjąć lub go spróbować oczyścić na skrzyni do pomalowania. Czekam też na termostat układu chłodzenia skrzyni biegów, który będzie na tym wężu. Gdzieś tu muszę to wymyśleć, jak to połączyć. Tutaj też muszę się wpiąć w ten przewód na grzewnicy i cały ten będę miał ogarnięty. Może nie ma strasznego szału, ale też jestem zadowolony w miarę z tego, że te prace się cokolwiek posuwają, bo każdy dzień, każde godziny spędzone przy tych samochodach jakby zbliżają nas do finału, czy to tego projektu, czy tego projektu. Jakiś progres jest, a mianowicie wymieniłem tamte przewody. Wymieniłem przewody na belce, więc jeszcze sobie nawet hamulce tutaj odpowietrzę, zanim wjadę na podnośnik. Przygotowałem silnik, trochę go opukałem, odmuchałem z kurzu, skręciłem ze skrzynią na gotowo. No, czekam na łapy. Trawers mam poskręcany na gotowca też, bo był poluzowany do wyciągania silnika wtedy na podnośniku. Ale najważniejsza rzecz się wydarzyła tutaj. I co wy na to? Wystarczy osadzić ten panel na tunelu. Tak będzie parking. Teraz z racji tego, że nie ma prądu, muszę tam odblokować dźwignię awaryjną, która jest pod mieszkiem. Wsteczny, luz, drive i drive do sporta, czyli przód, tył. Wysokość jest praktycznie perfekcyjna tego drążka. Ani wyżej, ani niżej. Nie muszę tu nic też robić w tej tapicerce, więc kurczę, no będzie jak oryginał. Nawet ten kolor jest bardzo zbliżony. Ten i ten. Ciekawy jestem tylko, na jaki kolor świecą LEDy, ale to najwyżej. Jeśli będą inne niż tu, to po prostu podjadę do elektronika i mi wymieni te LEDy. To musi być tak jak wszędzie tutaj, czyli taki bursztyn. Mogę wyciągać tunel plastikowy i próbować sobie tą rameczkę osadzić w nim. Kabinę dremelkiem trochę podrobić.
ale myślę, że jest super, naprawdę. Muszę teraz to tak wpasować, tutaj przy samej zapalniczce, wyciąć w koło otwór, tak żeby ta rameczka ładnie siadła. Akurat tak na styk do tych kubków powinien się zmieścić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo jeśli będzie bardzo kiepsko, no to będę musiał trochę to inaczej przebudować, cały ten tunel, tak żeby był... Ma wyglądać jak oryginał generalnie. Spacera nadal nie mam. Włosi odpisali łaskawie, że właśnie dostali materiał, to chyba po miesiącu. Mogą go w tej chwili zrobić. No nie jest łatwo czasami. Chciałoby się coś przyspieszyć, chciałoby się coś pogonić. Łap nadal nie ma. No z tym to jest lekki dramat. No zobaczymy, co dalej. Zabieram się za tą ramkę. Nie ma co płakać. Długo czekałem, ale w końcu są elementy z lakierowania. No dobrze to wygląda. No i dobra, silniczek wisi już na poduszkach, nawet na dolnej. Teraz zabiorę się za podpięcie klimatyzacji, nagrzewnicy, to wszystko co jest z tyłu nad półosią. Nastąpił długo oczekiwany moment. Silnik zawisł na poduszkach, co prawda tutaj jeszcze muszę dobrać sobie śruby, no ale to już jutro, bo dzisiaj już późno, ale już chciałem go mieć tutaj w komorze. Jutro cały dzień poświęcę na obkręcenie ile się da, czyli półośki jakieś, linka odbiegów, węże i tym podobne. Zobaczę, ile uda mi się urzeźbić w ciągu dnia jutro. A na dzisiaj to koniec, starczy. No jest ciaśniej niż w oryginalnym Abarcie, ale pasek da radę zmienić. No zaczyna to wszystko powoli wyglądać. Podłączyłem już układ chłodzenia, nawet zalałem płyn. Podłączyłem układ chłodzenia oleju, klimatyzację, więc teraz czas na tą część dolotu, tam na dole. Później tip z filtrem. Drugiej części dolotu jeszcze nie montuję, ponieważ tam muszę jeszcze zapiąć linkę i teraz będzie mi wygodniej. Tak więc czas na te dolociki ładne. No przód już tak wygląda, całkiem nieźle. Użyłem zamek, nawet ten reflektor lewy. Prawy będzie mi jeszcze przeszkadzał, będzie mi tutaj łatwiej ten dolot sobie tędy poskładać, więc nie będę sobie utrudniał życia. Także już coraz bliżej. Myślę, że jutro ogarnę te doloty, reflektor i zderzak. I na dobrą sprawę od przyszłego tygodnia już zajmę się elektryką, ogarnianiem, podłączaniem sterownika. Przyjechał mi drugi tunel, który kupiłem na internecie, bo tamten popsułem. I tutaj coś próbuję z tego stworzyć, zobaczymy co z tego będzie. To jest jeszcze taka rzecz, która nie do końca mam pomysł. Resztę mam ogarnięte. Więc nie ma źle, coraz bliżej, naprawdę, już dużo nie brakuje. No i tak to teraz wygląda. Jeszcze skorzystałem z tego, że nie było reflektora i zderzaka i przyprowadziłem tamtędy z tyłu, tam nad kolem, przewód do czujnika temperatury oleju, który wcześniej był przepuszczony po prostu tutaj górą, jakoś tutaj przez silnik. A teraz myślę, że będzie tak bardziej schludnie. Tym bardziej, że tych przewodów mi tutaj przybędzie, bo będę robił instalację do Blacka, więc kolejny już nie jest tutaj potrzebny. No płynu nie ubyło przez noc nawet, że nic nie kapie. Także myślę, że mogę montować zderzak. Co ja mogę stąd dzisiaj usunąć? Dolot tip. I tylko tyle. Zderzak, reflektory, całe czołowe, doloty. W sumie nie, jeden dolot, drugi jeszcze nie. Linka odbiegów, jeszcze parę rzeczy. Jakaś syrenka, masa, plus do akumulatora. Ale to naprawdę zaczyna fajnie wyglądać. Nadkola też poskładane. Druga strona. Myślę, że nie ma źle. Deptaj. Trzymaj. Deptaj. No jest. Deptaj. Założyłem felgi na razie bez dystansu. Dystanse są u tokarza, ponieważ ze względu na zmianę hamulców te dystanse, które były, są za grube i trzeba je trochę przerobić. Teraz wyreguluję sobie ręczny, bo na razie jest popuszczony całkowicie. Różowo nie może być. Zakupione na aukcji internetowej zaciski po tak zwanej regeneracji są tak wspaniałe, że tu nie działa ręczny w ogóle. Zacisk mam zreanimowany. Piotrek z Promalu mi go naprawił. Działa, także zaraz go montuję. I dystansy też już mam. To z kolei Marcin z Tokmaru szybciutko mi to przetoczył. I też mam już to gotowe, więc jeśli mi zacisk, wszystko hamulce zadziałają, to mogę sobie z tyłu już koła założyć, bo już tam nie będę musiał nic robić raczej. Zacisk naprawiony, działa. Ręczny został wyregulowany i
dystansiki też włożone, także jest wszystko tak jak było pierwotnie, jeśli chodzi o odsadzenie koła. Jutro działam z układem wydechowym. Założę te termiczne osłony i spróbuję wsadzić tutaj wydech, bo jeżeli mi się to uda tutaj z boku, nie na podnośniku, no to będę do przodu trochę czasu, bo zanim się to zorganizuje, będzie luźny podnośnik i tak dalej, to znowu zleci parę dni, a mógłbym sobie to zrobić na przykład jutro i zamknąć temat układu wydechowego. Będę musiał go tutaj sobie gdzieś przyciąć, tak mi się wydaje. Tam jest łączenie, no to myślę, że tutaj gdzieś będzie trzeba go przyciąć i tu. I będę musiał zrobić takiego S-a, ponieważ silnik poszedł w tamtą stronę, no to myślę, że tutaj trzeba będzie zrobić tak, tak i tak. No i powinno pasować wtedy. Wczoraj udało mi się dopasować wydech. Taki myk, trzeba było po prostu taki S wyspawać, bo wydeszek jest tu, a tamten jest tam. No ależ to wygląda pięknie. Półośkę włożyłem i hamulce, ta jedna strona prawa już zrobiona. Teraz druga półoś i druga strona. Hamulce mam poskładane, koła też. Fajnie to wygląda. Nadszedł czas, żeby tam poskładać dolot do turbo, tam na dół. O. Później tipa, drugi reflektor, zderzak. No i zobaczę, na czym stoję. No i kolejny element poskładany, czyli dolot. Pasuje jak oryginał. Uchwytek na dole jeszcze tylko schnie. Tam będzie przykręcany do skrzyni biegów. Takie smaczki, czyli uchwytek do lotu. Wszystko musi być na swoim miejscu. Ok, tak tu mniej więcej sobie wygląda. Jeszcze tutaj pokrywka. Przełożyłem to uszczelnienie, tą gąbkę, żeby przypadkiem nie zaciągało jakichś spalin albo czegoś do kabiny. I teraz to już zamontuję na gotowca. Podepnę linkę. I będę mógł poskładać też tą izolację termiczną, te aluminiowe takie blaszki. Nadszedł czas na kabelki, więc zabieram się najpierw za podłączenie selektora. Tu sobie już poskładałem i tunel też. Tu góry jeszcze na razie nie zakładam. No ale wiązki są pociągnięte, tutaj tak samo za kierownicą z tyłu. Teraz podłączam drugie gniazdo OBD. Kupiłem takie uniwersalne, żeby było do diagnostyki DSG. Czyli jedno będzie do Abarta, a drugie będzie do DSG tylko. Później dorobię tutaj taki uchwytek. I tu będzie to oryginalne gniazdo, a tu będzie do DSG. No ale to jeszcze trochę kabli. W tej bocznej osłonie musiałem wyciąć okienko, gdyż tu wystaje skrzynia biegów. Ale tutaj niestety fantazja mnie poniosła. Wyciąłem za duże. Musiałem kupić sobie nową osłonę. Ona w tym miejscu tutaj jest wklęsła, a tutaj tyle mi wystaje skrzynia biegów. No i takie okno trzeba było wyciąć, żeby ta osłona była na swoje miejsce. Już bardziej w tamtą stronę silnikiem nie chciałem wyjeżdżać, bo byłby problem z wymianą rozrządu. Więc myślę, że jest optymalnie. No nic, teraz to obrobić, wyczyścić i można zamontować. Unboxing zawsze najfajniejszy. O, przyszedł spacer do kierownicy. 60 mm według producenta. Trochę to inaczej wykonane niż miałem do 500 kiedyś, no ale swoją funkcję spełni, myślę. Do foteli. Dzisiaj zajmę się obniżeniem foteli. Rzeźbię sobie dalej ten panel. No i właśnie sprawdziłem i LEDy świecą na biało. A jak wiadomo, Abarth wszystkie podświetlenia ma bursztynowe. To skoczę teraz może do mojego znajomego elektronika i zapytam, czy wymieniłby mi LEDy na inny kolor. Byłoby tak, tak jak być powinno. No zobaczymy. Nowymi kroczkami tutaj coś się dzieje. Kleję tą ramkę przy pomocy żywicy epoksydowej. Tu wszystkie te rzeczy muszę wypełnić na płasko. Mniej więcej. Wtedy to wyszlifuję. Brzegi albo pomaluję na czarno, albo obkleję folią. Ewentualnie jeszcze hydrografika wchodzi w grę. A tutaj przykleję taką nierdzewną, fajną z niewdzewki szczotkowanej rameczkę, która przykryje te wszystkie różnice w kształcie. Taki wymyśliłem plan. Może nie będzie do końca zły. Dopasowałem sobie tutaj mniej więcej już obudowy kolumny kierowniczej, te oryginalne, górną część i dolną. Także coś tam zamówiłem, po weekendzie mi przyjdzie i będę chciał zabudować tylko te mikrostyki wystające. No tak to fajnie to wygląda chyba. Panel do selektora też już jest praktycznie gotowy, jeszcze tylko wykończenie.
Także po weekendzie zabieram się za kończenie tych plasticzków i elektronikę. 3 centy, 3,5. No dobra, łopateczki mam zamontowane. Odległość dobrana. Myślę, że wyszło całkiem spoko. Dobra, to można to spawać na gotowo i stelażek do łopatek mam. Dobra, oliwka wlana. Już sprzątnę to pobojowisko. No i biorę się za te kabelki. Mózg operacji, czyli mózg całego przedsięwzięcia. To urządzonko będzie nam pośredniczyło między elektroniką Fiata a elektroniką Volkswagena. No i dobra, z grubsza mam tutaj podłączone to, co chciałem, czyli łopatki, tryb sport, ręczny, kan do selektora. Zrobiłem sobie też drugie gniazdo OBD, żeby diagnozować skrzynię biegów. I to też jest już podłączone z tej strony. Zostały mi 3 wolne, bo przepuściłem sobie więcej z komory silnikowej, bo to zawsze gdzieś coś może być potrzebne. Więc na tą chwilę wnętrze mam jakby gotowe. Atakuję teraz podłączenie samej skrzyni, czyli muszę ją podłączyć jej zasilania, kan i tak dalej. I na sam koniec na deser sobie zostawiam podłączenie EMU. Prawdopodobnie jutro, dzisiaj tylko jeszcze to sobie ogarnę i jutro zaczynam z EMU. Musiałem doposażyć instalację elektryczną, 2 dodatkowe przekaźniki i bezpiecznik. Jeden przekaźnik włącza światło wstecznego, drugi przekaźnik to przekaźnik rozrusznika po to, żeby rozrusznik nie kręcił mi na drive'ie na przykład albo na wstecznym, a bezpiecznik to ogólny bezpiecznik DSG, którego tutaj oczywiście nie było. Udało mi się tam upchnąć to pod spodem, także jest w miarę estetycznie, myślę. Mogę tutaj zamykać i ogarniać tutaj z grubsza tą wiązkę, bo już wszystko w miarę działa tak, jakbym chciał, więc myślę, że tutaj już nic nie będę mieszał. Przynajmniej ta część od wtyczki DSG do EMU i do karoserii. Tutaj już nic się nie zmieni raczej. Więc tu sobie mogę to poizolować, poupinać. Muszę jeszcze wyregulować linkę od biegów, ale ogólnie to są takie pierdółki. Sprawdzę sobie olej w silniku, założę tą pokrywkę u góry, no i przejdę do wnętrza. Bo we wnętrzu mam tutaj co robić. Mocowanie do gniazda OBD, muszę tutaj sobie dorzeźbić drugie. Muszę tu zrobić trochę porządku, może włożę ten tunelik już środkowy, żeby tutaj nie bruździło. No i zajmę się osłonami kolumny kierowniczej. Przygotowałem sobie wiązkę. Ona sobie tam tyłem leci. Nad serwem i wychodzi tutaj przy EMU. Więc teraz część wiązki muszę podłączyć do jednej wtyczki, część do drugiej, a wszystko później tutaj do EMU. Powiem tak, gnióweczka szczeliła, to wyszedłem tylko z kabiny i nic więcej. Tu widać trochę mojej walki, tu widać resztę mojej walki. Jutro podpinam EMU, no i zobaczymy. Łukasz ma przyjechać, wyłączyć immobilizer w skrzyni. Spróbujemy cokolwiek zrobić, zobaczymy. Z grubsza mam podłączone. Przepuściłem trochę więcej przewodów oczywiście, w razie W. Tutaj zostało ich trochę więcej, tu tylko jeden. Tu się już wpiąłem w EMU. Więc teraz montuję EMU, montuję akumulator i spróbujemy to pouruchamiać. No i gniazdo zamontowane, także będzie się fajnie w razie czego diagnozowało. Pyk. I nie będzie w niczym przeszkadzać. Dobra, jedziemy dalej. Silnikowo, tu mamy bleka, tu masz wyświetlacz biegów. Wrzucam drive. Dobra, zakończyłem diagnostykę, zagrzałem olej w skrzyni. Opuściłem nadmiar, więc w zasadzie tu mam wszystko gotowe. Wnętrze też już dawno poskładałem. Próg, tutaj w zasadzie tutaj też. Kleję sobie też tą obudowę po to, żeby mieć jakiś wzór do skanowania i późniejszego wydruku. Skończę to kleić, to założę kierownicę, no i będę chciał wyjechać. Dzisiaj wtorek, rozpoczynam od spuszczenia paliwa z punciaka. Paliwo ma ponad rok i silnik tak nie do końca ładnie na nim pracuje, więc żeby wyeliminować przypuszczenie, że coś jest z tym paliwem już nie tak, że zwietrzałe jest, wymienię go
na nowe 9.8. Także muszę spuścić, tam jest 3/4 prawie zbiornika. Później mu tutaj dam tak do tyłu. Tak, nie. To on wtedy chce jechać do tyłu. Na D, czyli do przodu. On jedzie do przodu. Nadszedł moment.